Cześć i witam Cię na ciekawym kanale. Na dzisiaj przygotowałem dla Ciebie 10 ciekawych opuszczonych miejsc w Polsce. Opowiem Ci o rzekomo nawiedzonym szpitalu psychiatrycznym, zarośniętym ośrodku wypoczynkowym i wielu innych miejscach. Zanim zaczniemy, chciałbym tylko na szybko podziękować wszystkim ostatnim subskrybentom. Dajecie mi dużo motywacji i to dzięki Wam kanał dalej się rozwija. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! Numer 10. Opuszczony pałac w Pruszkowie. Budynek znajduje się w miejscowości pod Warszawą i został wybudowany w 1908 roku. Początkowo był szpitalem dla pracowników kolei, następnie szkołą, aż w czasie II wojny światowej został przejęty przez niemiecką armię. Natomiast obecnie pałacyk jest opuszczony. Podobno sąsiedni mieszkańcy często skarżyli się, że z pałacu dochodzą niepokojące krzyki i dźwięki. Te doniesienia wraz z zdjęciami z tego miejsca mogą świadczyć, że odbywały się tam różnego typu obrzędy ku czci szatana. Oprócz pentagramów można tu znaleźć coś na styl tronu, co jeszcze bardziej prowadzi nas w stronę tego tropu. Z pewnością jest to przerażające miejsce i nie wyobrażam sobie spędzić w nim ani jednej nocy. Numer 9. Radiowy ośrodek nadawczy Leszczynka. Ten ośrodek jest jedynym takim obiektem nadawczym w Polsce. Został zbudowany pod koniec lat 40. ubiegłego wieku i był przystosowany do rozpowszechniania programów radiowych w zakresie fal krótkich. Wyposażony w system anten nadawczych wysyłał fale poza wschodnią granicę Polski oraz na teren Europy Zachodniej. Po 2010 roku radiostacja zaczęła obumierać, ponieważ rozwijał się internet oraz telewizja cyfrowa, a co za tym idzie, stacje radiowe nadające na krótkich falach traciły swoich odbiorców. Obecnie zdemontowane są wszystkie systemy antenowe, a w budynku można znaleźć jeszcze kilka sprzętów używanych w dawnych czasach. Numer 8. Cmentarz samochodów koło Warszawy. W okolicach Warszawy znajduje się opuszczone cmentarzysko samochodów, na którym aż roi się od różnych zabytkowych pojazdów. Przeważająca ilość pochodzi z Włoch i Francji. Trudno jest do końca określić historię tej działki, aczkolwiek trafiłem na informację, że właściciel posesji współpracował z policją. Udostępniał im swój plac, a po kilku latach od zakończonej współpracy, kiedy okazało się, że aut się nazbierało i trudno coś z nimi zrobić, zostały one przekazane właścicielowi posesji. Podobno próbował je sprzedać, jednak najwyraźniej niewiele osób się skusiło i tak wraki gniją prawdopodobnie do dnia dzisiejszego. Numer 7. Szpital psychiatryczny Zofiówka. Szpital założono w roku 1908 z inicjatywy Zofii Endelmanowej, od której imienia też wzięła się nazwa placówki. Był on jednym z pierwszych tego typu miejsc w Europie, gdzie leczono choroby psychiczne. Co ciekawe, podobno w szpitalu przebywała matka Juliana Tuwima po nieudanej próbie samobójczej. Niestety w trakcie II wojny światowej szpital mieścił się na terenie getta, a w 1942 roku naziści zamordowali tam około 140 osób w związku z prowadzoną przez nich akcją T4. Akcja ta zakładała zabijanie ludzi chorych psychicznie oraz osób upośledzonych. Po wojnie leczono w zakładzie Gruźlice, a w 1985 szpital powrócił do leczenia schorzeń umysłowych dzieci. Na obecną chwilę stoi opuszczony i jest odwiedzany przez wiele grup urbexowych. Numer 6. Zakład karny w Łęczycy. W średniowieczu mieścił się tu klasztor dominikanów, który na przestrzeni lat był wielokrotnie niszczony i przebudowywany. Natomiast w 1799 roku obiekt został zamieniony przez władze pruskie w zakład karny i w tej formie funkcjonował przez ponad 200 lat. Był on więzieniem o najostrzejszym rygorze w Polsce i nigdy nikomu nie udało się z niego uciec. Co prawda miała miejsce próba ucieczki, podczas której 3 więźniów podpaliło się, licząc, że uciekną, gdy wbiegną strażnicy, aby ich ugasić. Ale niestety 2 z nich nie przeżyło, a 1 został ciężko ranny. Najwięcej skazanych było tu przetrzymywanych w okresie międzywojennym i było to ponad 1200 osób, z czego w jednej celi musiało się znajdować około 50. Numer 5. Fablok, czyli fabryka lokomotyw w Chrzanowie. Była to pierwsza fabryka lokomotyw w Polsce, a powstała niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Co ciekawe, produkowała ona wyposażenie dla kolei, które było eksportowane do wielu krajów Europy i Azji. W Fabloku produkowano parowozy, zespoły trakcyjne oraz wagony motorowe. Łącznie fabryka wyprodukowała 10,5 tysiąca parowozów i lokomotyw spalinowych. Jednak w maju 2013 roku sąd w Krakowie ogłosił upadłość firmy i na chwilę obecną stoi opuszczona i można w niej znaleźć trochę starego sprzętu oraz dokumentów. Numer 4. Ośrodek wypoczynkowy w Boszkowie.
Do Lubuszanki jeszcze około 20-30 lat temu jeździło bardzo dużo osób, a nawet całych rodzin. Ośrodek wypoczynkowy zlokalizowany na Pudełkowie był bardzo popularny. Posiadał zaplecze hotelowe, jak i również spore sale, gdzie odbywały się imprezy wraz z zapleczem kulinarnym. Jednak obiekt podzielił los innych podobnych ośrodków, które znajdowały się nad Jeziorem Dominickim. Bowiem te mniejsze nieruchomości sprzedawano, zaś te duże ośrodki jak Syrena czy Raj znajdowały nowych właścicieli albo niszczały do dziś, tak jak Lubuszanka. Ja osobiście przyznam, że widok obrośniętego budynku robi na mnie wrażenie i chętnie sam bym go odwiedził w takim stanie. Numer 3. Gorzelnia w Chruściechowie. Gorzelnię w 1907 roku postawił Marian Arkuszewski, który niestety w 1942 roku został zamęczony w obozie koncentracyjnym przez Niemców. Obok gorzelni jest ustawiona tablica, z której możemy się dowiedzieć, że w zakładzie był destylowany spirytus głównie z ziemniaków i zboża. Zaś pod koniec działalności produkowano tylko spirytus odwodniony na potrzeby rynku paliwowego. Nie wiadomo, kiedy dokładnie została zamknięta, lecz zakłada się, że były to pierwsze lata XXI wieku. W 2012 roku była wystawiona na Allegro za 1,5 miliona złotych wraz z działką. Gorzelnia zachowana jest w dosyć ładnym stanie, obecnie opuszczona i wpisana do rejestru zabytków. Numer 2. Opuszczona cegielnia Albigowa. Początek cegielni można datować na 1980 rok. Zaś w 1996 w obiekt zainwestowano sporo pieniędzy, za które stworzono nowoczesną linię produkcji kostki brukowej. Z racji, iż w tych czasach był duży popyt na kostkę, pomysł był naprawdę dobry i zwiastował niesamowity sukces tego miejsca. Niestety, 3 dni po oddaniu linii przyszła powódź tysiąclecia i cegielnia znalazła się pod wodą. Miejsca nie udało się uratować, a z roku na rok, aż do dziś, popadało w coraz większą ruinę. Na dzień dzisiejszy jest opuszczona, aczkolwiek od czasu do czasu rozgrywane są tutaj strzelaniny w paintball czy ASG. Numer 1. Szpital w Raciborzu. Opuszczony szpital w Raciborzu jest dosyć często nazywany kultowym miejscem zjawisk paranormalnych. Obiekt został wybudowany w 1897 roku, zaś w kolejnych latach dobudowano kolejne skrzydła oraz prosektorium. Choć osobiście w duchy nie wierzę, szpital był badany przez wiele ekip zajmujących się zjawiskami paranormalnymi i praktycznie każda z nich potwierdziła ich istnienie w tym miejscu. Podobno znajduje się w nim duch kobiety, która zmarła przy porodzie i poszukuje swojego dziecka. A największą częstotliwość zjawisk można zaobserwować na pierwszym piętrze, gdzie znajdował się oddział dziecięcy. I to już wszystkie opuszczone miejsca na dziś. Daj znać w komentarzu, które z nich byś chętnie odwiedził. Jeśli Cię zaciekawiłem i podoba Ci się moja twórczość, zostaw łapkę w górę. Natomiast jeśli chcesz być na bieżąco z moimi materiałami, zasubskrybuj kanał. Dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.